Witam, ja jestem Kanahani, a to jest kolejny odcinek, gdzie czytamy The King of Salia. Dzisiaj ze mną ponownie są Echon oraz Welko. Siema. Siema. Rozdział pierwszy. Po raz pierwszy w towarzystwie. Odkąd powstała Salia, minęło już wiele wieków. Wśród wilków ukształtowała się hierarchia, tradycje i kultura. Na tronie zasiadła już spora ilość władców. Po śmierci ostatniego króla, Kuthira, planetą zawładnął wilk o imieniu Evander. Był spory, silny, a jego krótka, szorstka sierść miała szaro-brązową barwę. Pod okiem i na grzbiecie miał charakterystyczne wzory, czarne pasy. Był dość surowym władcą, aczkolwiek nikomu zbytnio nie wadził. Władca. No to jest chuj, poczekaj co się będzie działo dalej, bo ja pamiętam. A ja nie. Bardzo lubię tę charakterystykę władcy. Nikomu zbytnio nie wadził. Był królem całego świata, ale nikomu zbytnio nie wadził. Dlatego No. surowym był. Bardzo go szanowano, gdyż stawiał zawzięcie czoła wojnie z dekstrenami, którzy postanowili przejąć saliańskie ziemie. Stworzył też świetnie wyszkolone i zorganizowane wojsko. Dzięki niemu Salianie czuli się bezpiecznie. Jednakże w zamian za to musieli być bezwzględnie posłuszni i podlegać jego surowemu prawu, jak i bezwzględnym karom. Nie brzmi jak ktoś, kto nikomu nie wadził. Tak. Tak zwane spójne uniwersum. Pewnego razu w pewnej jaskini urodziło się dwoje szczeniąt przeciwnych płci. O, zakłada tylko, że dwie płcie są. Nieładnie, nieładnie. Już odpierdzielam cię na Twitterkę, jesteś kancelowana. No trudno. #cancelkana. Samiczka była drobniutka, cała biała. Wyróżniały się jedynie błękitne oczy, znamiona w kształcie wygiętej na końcu laski pod nimi oraz końcówka ogona, która była w tym samym kolorze. Samczyk zaś, urodzony jako pierwszy z miotu, był biały, jak jego matka oraz siostra. Jedynie końcówka ogona, lewa łapa i częściowo uszy były czarne. Jak każdy Salianin miał wzór pod oczyma. Ów pokazywał, od którego z pradawnych pochodzi dany wilk. U niego był jednak taki, jakiego dotychczas nie widziano. Było to coś na kształt podłużnego, czarnego trójkąta, który ciągnął się od początku oka aż po jego koniec. Mimo to matka kochała oboje szczeniąt równie mocno, bez względu na ich wygląd. Badnik kto jest głównym bohaterem. Ten z kolorowymi włosami w anime, wiadomo. Tak. Mimo to matka kochała oboje szczeniąt równie mocno, bez względu na ich wygląd, znamie czy upodobania. Samiczka dostała imię Lilian, a samczyk Loan. Ojca nie posiadali, ponieważ musiał wyruszyć na wojnę. O Boże. Jesteśmy okropni. Nie mogę. Jednakże mieli póki co szczęśliwe dzieciństwo. Póki co, o matko, spoilery. Co? Spoiler alert. Kochali się bardzo. Jedno pomagał drugiemu, byli wręcz nierozłączni. Lilian to bardzo delikatna istotka. Uwielbiała śpiewać bardziej niż zwykły Salianin. Miała słodki, czysty głos, bardzo przyjemny dla ucha. Loan zaś, jak wiele typowych dzieci, planował swoją dorosłość, co? Co? No normalnie wariacie. Znaczy, się do matury uczyłem, nie? Po przedszkolu, więc wiesz. Planowałem w jakiej korporacji będę pracował. Nie wiem, co mowa. Chyba, że chodzi o takie, wiesz, o, zostanę astronautą czy coś. No właśnie chciałem obronić to, bo kto jak za dzieciaka nie chciał być księżniczką, kosmonautą czy innym. No. No, a ja wam powiem ciekawostkę, kim ja chciałam być, jak byłam dzieckiem. Chciałam być panią w sklepie, bo bardzo lubiłam pieniążki. A pani w sklepie ciągle tam, wiesz, liczy pieniążki, przekłada pieniążki. Gdzie popełniłam błąd? Wracając do opowiadania. Co noc patrzył na gwiazdy, a z każdym dniem jego postanowienie i chęć osiągnięcia tego stawało się coraz większe. Osiągnięcia czego? Właśnie nie wiem. Nie była to byle ambicja. Chciał zostać królem. Zdania powinny być zamienione miejscem. Chyba tak. Wszyscy uznawali to tylko za dziecięce marzenia, tak więc nikt nie reagował na jego wyznania o swoich planach na przyszłość. Jednakże on nie żartował. Powoli dorastał, nie rozstając się z tym pragnieniem. Kiedy osiągnął wiek nastoletni, został zmuszony opuścić swój dom, aby zacząć szkolenie, które dotyczyło każdego urodzonego na sali osobnika płci męskiej. O matko, pobór?
Dziewczyny zaś były od czegoś takiego wolne. Mogły robić absolutnie co chciały. Zgodnie z prawem, rzecz jasna. Dzięki, że sprecyzowałaś, Kana, z przyszłości. Jednak nie było to za nic. Uczynienie im krzywdy nie było karalne, jedynie zabicie takowej. Raging sexism. What the fuck? Właśnie Kana. Samca można było zranić tylko w uczciwym pojedynku, bądź niezbyt brutalnie? Czekaj, co? Czy można go zranić lekko, a jeżeli chcesz go zranić mocno, to tylko w uczciwym pojedynku, tak? Chyba tak. A do króla, księcia lub kogoś innego, kto był wysoko postawiony, nawet nie pozwalono wyszczerzyć kłów w złowrogim geście. Takie, jak i wiele innych praw, ustanowił najnowszy władca, Evander. Nikomu nie przeszkadzał, król. Zrobił reżim. Nikomu nie przeszkadza, ale zrobił reżim, dokładnie tak. Pozwalał na zabijanie samic po prostu. Nie, czekaj, na ranienie. Właśnie nie pozwalał. Nie, No, pozwalał na mógłbyś zrobić ranienie, tak ale też. nie na zabijanie, o tak. Leon wstępnie musiał nauczyć się polowania. Codziennie odbywały się lekcje zawierające wstępnie teorię, a następnie praktykę. Tego dnia miał się udać na takową pierwszy raz. Nie znał swoich rówieśników, zresztą jak cała reszta. Przybyli grupą pod przewodnictwem wysokiego, beżowego samca, będącego ich nauczycielem na pewną polankę w kształcie koła o średnicy około 10 metrów. Matko, przecinkiem się przydał. Na środku był stos posypany zeschłymi liśćmi. Wokoło rosły w większości loneady, przypominające nieco wyglądem ziemskie drzewa iglaste. Zebrani usiedli na miękkiej trawie w łuku, a przed nimi stanął ich obecny mentor. Witajcie! Ja jestem Haen. Od dzisiaj, co 2 wzejścia księżyca zaczniemy się tutaj spotykać w celu nauczenia się umiejętności, jaką jest polowanie. Dzisiaj jednak nie mamy zamiaru się jeszcze uczyć. Rozpoczniemy dopiero następnym razem. Polować będziecie w grupach. Ważna przy tym jest współpraca, aby wam to ułatwić. Macie szansę dzisiaj się wzajemnie poznać i porozmawiać na luźne tematy. Sądzę, że wtedy o wiele lepiej będziecie pracowali razem. Odparł w miarę krótko i na temat. Spojrzał kolejno na zebranych, a widząc, że są nieco niepewni, co nie było dziwne, gdyż większość z nich po raz pierwszy miała styczność z kimś obcym, zaczął pytać kolejne każdego imię oraz krótki opis samego siebie. Loan, jak i każdy inny, przysłuchiwał się wypowiedziom kolegów ze sporą uwagą i zainteresowaniem. W końcu stali się trochę bardziej śmiali i ożywieni. Poczęli nawet prowadzić grupowe dyskusje. Nauczyciel jedynie przyglądał mi się z boku, pilnując, żeby kto nie zechciał odejść gdzieś daleko. Jako, iż byli jeszcze dziećmi, bawili się wspólnie, jakby znali się od urodzenia. Kiedy się zmęczyli, a był to wieczór, zasiedli wokół wcześniej podejrzanie wyglądającego stosu liści. Sos. Okazało się, że były tam nie tylko liście, ale też patyki i gałęzie. Wow. A to wszystko zostało później przez Haena podpalone i stworzyło ciepłodajne ognisko. Ja Bo chcę jesteś zimno, daj na ognisko. Jestem ciekawa, jak on to podpalił, by the way. Czy on ma... No, mam od ognia, nie? Nie no, chyba moc ognia miał tylko ten, co ma amulet z mocą ognia. Tak, bo to generalnie wygląda tak, że jak się urodziłeś po tej fali zaklinania... Nie, jak się już urodziłeś już chyba na sali, to już nie miałeś mocy. Tak, Tylko ci tylko... OG motherfuckers, co przylecieli z ziemi, mieli moce. Tak, A tak to później musiałeś mieć amulet. ci, co przeżyli tą gigaatomówkę, tylko mieli moc. No. Kurde. Ma sens. Ale dobra, mamy wyjaśnione, dlaczego to zrobił. Zrobił to z 2 ważnych powodów. Noce na sali stawały się coraz zimniejsze, ponieważ zbliżała się, jakby to nazwali na ziemi, zima. Winter is coming. Oraz noce budziły się niezbyt przyjazne stworzenia, które boją się światła. Jemu samemu one nie zagrażały, gdyż były już dorosłe i na tyle silne, aby je pokonać. Jednakże 15 młodzików byłoby idealnym kąskiem dla Iwemów, Wryn oraz tajemniczych Hanosów. No, piękne nazwy. Które są niezwykle szybkie, a zabijają nagle i niespodziewanie, nie pozostawiając żadnych śladów morderstwa. Póki co gromadka nastolatków o tym nie wiedziała. W sumie tam nawet lepiej, bo wzbudziłoby to wśród nich lęk. Zresztą kiedyś i tak się dowiedzą, kiedy wybiorą się na nocne polowanie, gdy nieco podrosną i nabiorą mięśni. Wracając do czynów naszej gromadki, cały czas gawędzili wesoło, aż w końcu zmienili temat na to, co będzie kiedyś. Opowiadali to, co chcieli, aby było, bądź co chcą osiągnąć. Zapytawszy Loana, usłyszeli jedynie krótką odpowiedź. Ja chcę zostać królem.
Owe słowa wywołały tylko śmiech wśród zebranych. A białym samcowi zrobiło się dziwnie nieprzyjemnie. Nie rozumiał, dlaczego się z niego śmieją. Kiedy zapytali go, czy mówi poważnie, jedynie przytaknął krótko. Zaraz po tym nastąpiła kolejna fala śmiechu. Powoli zaczął rozumieć, że to niepoważne. Co? Spoiler alert swoją drogą. Oczywiście wiem, że jeżeli main character chce coś osiągnąć, to pewnie to się stanie. Więc to osiągnie. A że król nikomu nie przeszkadzał, ale wprowadził totalitaryzm, no to różnie bywa, prawda? Czy można monarchię nazwać totalitaryzmem? To jest dobre pytanie. Jak to się zna, można odpowiedzieć w komentarzach, o ile to zostawię. W każdym razie, tak to właśnie brzmiało. Mimo wszystko nie zamierzał się zmienić. Jak już coś sobie postanowił, to nie odpuści tak prędko. Spuścił lekko łeb, a jego łuki brwiowe obniżyły się znacznie. Siedział na uboczu, do końca zebrania nic nie mówiąc, przyczył, rozmyślał głęboko. Co chwila słyszał, jak nabijają się z niego bądź rechoczą złośliwie pod nosem. Nigdy wcześniej tak się nie czuł. W jego głowie pojawiło się kolejne postanowienie. Pokazać im, że jednak da radę osiągnąć swój być może śmieszny i niezbyt poważny cel. Mimo iż nie robił absolutnie nic poza bezczynnym siedzeniem, czas mijał mu w miarę szybko. O Boże. W pewnym momencie Haen obwieścił, iż czas już wracać. Mogliby siedzieć do rana, gdyby nie to, że tym razem nie było zbyt wiele chrustu, aby móc przez ten czas palić ognisko. Rozkazał grupowe wycie, mówiąc, że to po to, aby ich rodziny wiedziały, że wracają. W rzeczywistości to nie był główny powód. Wycie sporej ilości wilków miało straszyć czujące się w pobliżu stwory. Ej, robimy wspólne wycie teraz. Na trójkę. Okej. Na 4 AU. Dobra, Tam się dziwnie wyeksmitują. Będzie okropne, zróbmy to. dobra. Grupa została odprowadzona do części, w której było już wiele bezpieczniej i jaśniej niż w lesie. Potem rozeszli się do swoich mieszkań. Dla Loana nie był to najlepszy dzień. Wręcz przeciwnie. Po raz pierwszy dostał... Po raz pierwszy doznał złośliwości i kpiny ze strony innych. No cóż, jakoś to zniesie. W końcu nie będzie polował z nimi wiecznie. Idąc do domu, przystanął na chwilę, spoglądając na miliony, a nawet miliardy gwiazd zdobiących niebo, po czym zwrócił wzrok na najwyższe wzgórze, na którym mieszkał król. Przypomniawszy sobie swoje postanowienie, uśmiechnął się lekko do siebie, po czym mruknął cicho. Przecież to niemożliwe. Następnie, nie zwlekając już dłużej, udał się do swojego przytulnego legowiska. Ku własnemu zdziwieniu nie ujrzał swojej ukochanej siostry Lilian. Przeszukał całą jaskinię, ale nigdy jej nie było. Matka dawno już zasnęła, tak więc postanowił jej nie budzić. Zaniepokojony wyszedł z domu i usiadł przy wejściu. Oczekiwał jej w napięciu, jednakże nadal nie przychodziła. Coś musiało się stać. Zjadły go biwemy, wryny i tajemnicze hanosy. Tak. Ja bym się bała Hanosu. Oj. Hanos to prawie Thanos. Tak siak. Tum. Jest. Ja już Dziękujemy za słuchanie. A no, dziękujemy. Kliknijcie suba, dzwonek. Żółty magiczny guziczek. Tak, dzwonek, żeby jak raz na rok wrzucę, to żebyście nie przegapili. Napiszcie komentarz. Rok. Teraz Weźcie to moje się socjale na dole. Daj. Dajcie wszystkie socjale, podlinkuję. Może właśnie, bo to jest moja odwieczna beka z tego, że są jacyś randomowi ludzie w moich filmikach i ja nigdy nie tłumaczę w ogóle kim są.